Siemano moi drodzy, korzystając z czerwonego światła, które właśnie złapało mnie na drodze, opowiem wam, gdzie jestem, gdzie już dojeżdżam, bo za 8 minut będę w miejscu docelowym. Lingenlinie, tak długo zapowiadana, jest w końcu. Z Lingenlinie wiąże się bardzo ciekawa historia o wojskach niemieckich, które tu stacjonowały podczas II wojny światowej, a wręcz można powiedzieć, że uciekały przed aliantami oraz wojskami radzieckimi. Razem z nimi musieli ewakuować się z dalekiej północy jeńcy wojenni z Polski, Rosji oraz byłej Jugosławii. A tutaj mamy pierwszy taki obelisk. Możecie zobaczyć tutaj nawet u góry. Cementowy kask i rubelki. Fajnie. Fajne miejsce, ale zostawiłem tam auto i ja jadę tam kawałek dalej prosto. A to jest takie memory miejsce radzieckie. Zapowiada się ciekawie. Mam nadzieję, że dzisiejszego dnia uda mi się nagrać z 2, może więcej odcinków. Zobaczymy, jakie fanty będą wychodzić. Pewnie teraz dość mocny wiatr jest, ale jestem na to przygotowany. Wziąłem ze sobą mikrofon oraz mam tą gąbkę na GoPro. Do zobaczenia już na miejscu. Mimo że mamy już czerwiec i to już 1/3 można powiedzieć czerwca, jestem w czapce zimowej. Pogoda jest dość kapryśna, na pewno będzie mokro. Tu jest zaparkowane auto, tu jest Nocta The Legend, a tu jest pierwsza miejscówka, którą będę skrupulatnie przeszukiwał. W tamtym roku wyszło tu trochę łuseczek oraz magazynek chyba jeden i zobaczymy, co w tym roku wyjdzie. Was zachęcam do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś śladu po sobie w formie komentarza. Buduje na pewno to społeczność i napędza mnie do dalszej pracy. Zapraszam do oglądania. Pierwszy sygnał na Lingenlinie. Jakby mogło być inaczej. Dobra, powiem wam, że muszę się trochę przyzwyczaić do tych sygnałów, bo są inne niż u mnie, ale zaczynają wychodzić. Mamy tą, nie wiem, magazynek do przeładowywania naboi, czy zwał jak zwał, ładownica. Moi drodzy, mamy coś ciekawego, a mianowicie jest to jakiś krzyż, ale już zjedzony zębem czasu. Już się tak rozwarstwił, że on jest tutaj, on jest chyba tutaj z nakrętką jakąś, patrzcie. Ale nie ma na nim żadnych napisów. Chowam, będziemy starać się zidentyfikować takie fanciki na końcu każdego odcinka, który dzisiaj uda mi się nakręcić, a ile ich się uda nakręcić, to wyjdzie w praniu. Oby jak najwięcej i oby jak najwięcej fantów wpadło. Teraz wpadła niedaleko większa łuseczka, ale tutaj widzę na spłonce 53 rok. No ale jest, kolejny fancior. Teraz takie coś, to jest aluminiowy element. Ni to stopka, ni to śledź, tutaj jest złamane. Myślałem na początku, że to może być stopka od jakiegoś właśnie roweru czy czegoś. Widać, że stare, ale nie mam pojęcia, co to jest. Patrzcie tutaj, co znalazłem. Już mam tyle tych ćwiczebnych naboi. Właśnie pomyślałem przed chwilą, że nie znalazłem ich dzisiaj zbyt dużo. No to mam chyba cały magazynek. Jak to się mówi, zawsze trzeba uważać, czego sobie życzymy. No, miejmy nadzieję, że to jest koniec.
No ale i tak ogrom. Pojedynczo to dają taki sobie sygnał. Też chyba jeszcze calaki. No. Ale wszystkie razem dawały dość ładnie. Piękny sygnał tutaj okazał się po prostu norweską baterią. NBA 030 Battery Dry. Za chwilę muszę iść się zrzucić do samochodu, bo już mam pełną torbę właśnie takiego badziewia. Dobra, moi drodzy, tą miejscówkę sobie już odpuszczam, bo jest tu naprawdę od groma śmieci, a Lyngenlinie też jest ogromna, więc jadę w dalsze miejsce. Jaką mi moje kochanie dobrą kawę zrobiła. Widać, że chyba bardzo chciała mnie pozbyć z domu. No ale w każdym bądź razie będę wchodził tu teraz na górkę. Trochę wieje wiatr. Chciałem polatać dronem, ale wolę nie ryzykować póki co. Wejdę sobie tutaj, poszperam troszeczkę, zobaczymy co wyjdzie. Może na razie mam z 5 minut nagrane, więc damy radę. Tutaj ten prowizoryczny bunkier, a tutaj, moi drodzy, głęboki sygnał. Jest chyba guzik z koszuli. I powiedziałem, że teraz na tej miejscówce, gdzie jest dużo tych prowizorycznych bunkrów po niemieckich, będę właśnie kopał tylko takie głębokie sygnały. Oczywiście wiadomo, schylam się i po te płytkie, ale tak, z reguły będę kopał te głębokie. Mówiłem, że nie będę zbierał płytkich sygnałów, ale to był płytki i nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Coś ołowianego. Coś może ciekawszego. Będziemy identyfikować na koniec. Albo starać się zidentyfikować. Tutaj Niemiec chyba sobie siedział w takim bunkierku i pił jakiegoś tyskacza. Głęboki sygnał, ale aluminiowe takie kółeczko namiotowe, ale głęboko było, więc to pewnie Niemcy w tych namiotach spali. Jeszcze jedno obok było przerośnięte korzeniem, więc musiało być już tu trochę w ziemi. W tamtym roku dokładnie w tym miejscu znalazłem magazynek od MP40 niemieckiego karabinu. Lecimy dalej. Ogólnie staram się Wam nie pokazywać już czerwonych więcej, ale teraz krótka wpadła. Znowu guziczek, głęboki sygnał. Nie wiem w sumie nawet, czy to jest współczesny, czy nie, ale chowamy, idziemy dalej. Coraz mniejsze zaczynają wychodzić. Mam nadzieję, że za niedługo przestaną w ogóle wychodzić. O dziwo, ani jednej łuski z II wojny światowej, póki co. Chyba jeden guzik tylko. A tak to na razie cisza. Wykrakałem dokładnie minutę temu, powiedziałem, że żadna łuska z II wojny, no to mamy pierwsza. Doszedłem do takiego pięknego miejsca z super widokiem, ale cały czas te mnie gnębią, normalnie masakra. A to ma taki sygnał 37, że no kurde kopię, no kopię. Tam na dole jest Europa Way, czyli droga do Finlandii, ale tą drogą zawsze jedziemy, praktycznie można powiedzieć, że aż do Polski, bo jest bardzo prosta. Przez Norwegię prowadzi właśnie takimi górzystymi terenami. Fajnie, że nie ma tyle komarów, co tak jakie spełnia lata, jak w tamtym roku to była tragedia. Ale dobrze, no moskitierę ubrałem, było ok. Dzisiaj nie jest ani gorąco, ani zimno,
jest naprawdę idealny dzień na to, żeby właśnie polatać z detektorem w takich miejscach. Bardzo dużo tirów tędy przejeżdża. Na pewno słyszeliście teraz. Dostarczają żywność. No ciekawe co to kurde będzie. Bo powiem wam, na razie te czerwone naboje ćwiczebne tak bardzo mnie zniechęcają, że sam nie wiem co robić. Znaczy na pewno się nie poddam, bo mam jeszcze parę ładnych godzin do pochodzenia i z pewnością to wykorzystam. Mam nawet zapasową baterię do pana wykrywacza. Kawka wypita, teraz popiję wodą. I szkoda czasu marnować na siedzenie. Idę dalej grzebać w ziemi. Założę się, że to po raz kolejny ta czerwona. No jak? Sygnałów jest co niemiara, ale... A teraz zobaczyłem, że jest ich kilka rozmiarów, więc one inaczej każdy bije. Patrzcie tutaj, jakie gniazdo miał z widokiem dla swojej głowy oraz lufy karabinu maszynowego. I cioch, 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 tam w ulicę. Chociaż tutaj walki wręcz nie było, bo oni się stąd ewakuowali. Powiem wam, że tego nie wziąłem pod uwagę, ale się troszeczkę rozgalopowałem, a jestem sam i zgubiłem się w lesie. Teraz włączę telefon, żeby zobaczyć, czy mam tu zasięg. No i to będzie moja deska ratunku, bo tak to szczerze mówiąc nie jestem w ogóle na to przygotowany. Jest zasięg. Zobaczmy, w którą stronę muszę iść. Gdzie w ogóle jestem? Jestem tutaj, ok. Jestem tutaj, tutaj powinienem iść, tu są bunkry. Ale coś mnie zaczynają komary zżerać powoli. Czyli... tak? Tam jest droga, dobra. O, jesteśmy uratowani. Po drodze w jednym dołku dwie łuseczki, ale zobaczymy. Jest ich tu więcej. Dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać, włączam się, jak już to wykopię. Dobra, moi drodzy, wyszły 4 łuseczki P jakaś tam z 40 roku bodajże. I to jest niemieckie, II wojna. Ale co tutaj mnie najbardziej dziwi, że tam między drzewami ja widzę tą miejscówkę, na której przed chwilą siedziałem i piłem kawę. Jak to jest możliwe, że ja poszedłem tam do góry, a znalazłem się teraz tutaj? Tam się gdzieś zgubiłem. Grubo, naprawdę. Muszę co chwilę sprawdzać, czy mam zasięg w telefonie, bo moim szczęściem to zabłądzę tutaj, a chyba nawet nie wziąłem jedzenia z auta. Grubo. Tutaj przed chwilą spijałem kawę, poszedłem w tą stronę, a znalazłem się gdzieś tam. Powiedzcie mi, co używacie do namierzania lokalizacji? Na pewno jakiegoś GPS-a. Czy jest coś fajne, w miarę w rozsądnej cenie, bo wiadomo, nie chcę pakować też pieniędzy, jak tylko 2 razy do roku, czy coś w tym stylu. Jestem w jakimś takim lesie, ale jak możecie doradzić w rozsądnej cenie, czego używacie do namierzania lokalizacji, jak idziecie sami na wykopki właśnie do... Jak już jestem tutaj, to teraz sobie zejdę z tej górki, zboczę trochę z drogi, ale tutaj widzę wypłaszczony teren i postaram się sprawdzić. Mam nadzieję, że nie było tu takiego hardcora, który chciał tu schodzić i po prostu będą tutaj fajne fanty wychodzić. Chyba było więcej hardcorów niż się spodziewałem tutaj właśnie w tym miejscu, więc wpełzam z powrotem pod górkę i teraz wyszła taka stara pucha. Widać, że nożem otwierana. Ktoś był głodny. Teraz na takiej ścieżce
sumie widać tu, że tu mogły auta jeździć. Wpadł ślepaczek. Taki pozginany. Ale to widzę właśnie, że to jest ślepaczek, bo tamten to miał takie ząbki, a ten to jest w taką gwiazdkę pozginany. Już ostatnio znaleziona przeze mnie 42 rok DNH, to z tego krótkiego pistoletu. Zapomniałem, jak on się teraz nazywał. Po raz kolejny guziczek. No coś też starszego. P181, 36 rok. Teraz usłyszałem wykrywaczem, ale zobaczyłem na oko. Jest pierwsza monetka. To jest fińska, ten 1 penny, aluminiowa monetka. No tu Finlandia niedaleko, więc można się spodziewać fińskich monetek. Taki porost. P131. W kiepskim stanie są te łuski tutaj. Ale no jest jak jest. Nie ma za dużo fantów, ale no kurde. Nakopałem się i to sporo, patrzcie. Jakby nie patrzeć. W tamtym miejscu też było od groma sygnałów. Jeden magazynek, więc nie ma tak źle. Z pustymi rękoma nie wracam. Na ścieżce kolejna nieczytelna łuseczka, ale coś tu na tej spłonce widać. No, II wojna światowa. Ogólnie ostatnimi czasy zacząłem dużo narzekać, jak możecie zauważyć, ale to pewnie dlatego, że jestem przed urlopem i naprawdę bardzo dużo pracuję ostatnimi czasy i też czuję, że dawno nie miałem urlopu. Tak to czasami jest, jak już człowiek jest przemęczony, chciałby odpocząć, ale nie ma kiedy. Dobra, już mogę powiedzieć, że wiem, co to było. To wcześniej, co znalazłem, to był śledź aluminiowy, jakiś stary design. Może to jakiś śledź skandynawski, dość ciężki. To nie była jedynka, tylko że tamten był złamany na końcówce, a ten jest taki. Albo niemiecki, po niemiecki też bardzo prawdopodobne. Na szczęście czy nie? Wytarta i to ładnie. No, oby na szczęście. Głowa do góry, dzieciaku, głowa do góry. Kolejna z krótkiej broni, ale to jakaś naprawdę mała. A tam coś ciekawego widzę, stoi przy drzewie. Za chwilę tam podejdziemy. Tu pierwsze skojarzenie, jak od zapalnika z granatu ręcznego niemieckiego, akurat II wojna światowa. Ale co to jest, nie mam pojęcia. Ale patrzcie tu, pod drzewem. Piec. Ale to bardzo prawdopodobne, że to jest piec od Samów, którzy tutaj pewnie urzędowali nawet zimą. Chociaż z drugiej strony widzę, że tu też są dalej te poniemieckie ziemianki i mogli tu tak samo urzędować Niemcy z takimi piecykami. I tak sobie teraz stoi w lesie. Nie będę ściemniał, że serce mocniej zabiło, bo się pojawił jakiś złotawy kolor, bo wiem, że to jest kawałek od tego, co przed chwilą właśnie znalazłem. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. Na tym też był taki kolor, patrzcie. Tutaj jeszcze między tym i właśnie tu z góry ten kawałeczek odpadł. Teraz takie coś wyszło.
A pierwsze moje skojarzenie to, pamiętacie, kiedyś takie maszynki były do golenia, takie w czasy PRL i tak dalej. To ta góra tak jakby od tego możliwe. A możliwe, że nie. Teraz pod kamieniem takie w sumie dwa bardzo podobne elementy do tamtego. Nie mam pojęcia, co to może być. Dobra, moi drodzy, wracam już z wykopek. W 100% jakoś nie jestem usatysfakcjonowany tymi wykopkami, bo myślałem, że powychodzą jakieś fajniejsze fanty, ale coś tam wpadło, więc z pustymi rękoma do domu nie wracam. Z czystą głową można powiedzieć, że mam teraz urlop w Polsce, bo udało mi się dopiąć do tego, żeby jeszcze przed urlopem pojechać na Längenlinie. Podsumowanie jak zawsze po przemowie końcowej, czyli po tym, co teraz mówię. I co jeszcze mogę powiedzieć? W sumie chyba tylko tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Oglądajcie do końca, bo teraz podsumowanie. Dobra, moi drodzy, sprzątam samochód już na wyjazd do Polski, więc szybciutkie podsumowanie wypadu na Längenlinie. Jak widać, są tu jeszcze fanty, które znalazłem w innych wypadach, a nie uwzględniłem ich we wcześniejszych. Po prostu sprzątałem wiadro. To są śmieci, śledzie, jakieś takie duperele po prostu. A Längenlinie wygląda tak. Całe wiadro ponad 50 ćwiczebnych. To jeszcze z jakiegoś wcześniejszego wyjazdu, który mnie zmotywował do odwiedzenia Längenlinie po raz kolejny. Widzicie, jaki jest przekrój też tych tutaj. Zaraz tu Wam pokażę jeszcze. Tu taki przekrój tego jest. Jeszcze jest jeden rozmiar. Jeszcze jest jeden rozmiar taki malutki, ale aktualnie chyba się gdzieś zapodział. No nieważne. W każdym bądź razie przekrój tych ćwiczebnych. Nie wiem, czy one w sumie nie były nawet używane podczas stacjonowania tam Niemców. Na tych próbach nic, na tych spłonkach nic w sumie nie widać za bardzo, a jak jest, to są to jakieś po prostu jakieś kropki. Nic szczególnego. No ale wracając do podsumowania Längenlinie, to jakieś takie właśnie wyszły łuseczki. Ta była największa, ale tutaj widnieje na niej 53 rok. To jeszcze ze wcześniejszego wypadu. To najprawdopodobniej jest od granatu ręcznego, ale też ręki sobie obciąć nie dam. Po raz kolejny z Garanda ładownik wyszedł na bodajże 8 albo 6 nabojów. O, właśnie tutaj jest, zapodział się gdzieś z tyłu jeszcze taki przekrój. To wiadomo, co pomyślałem sobie na początku, jak to tylko wyjąłem, ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Tu jest taka sprężynka z tyłu. Z tyłu to wygląda tak, skorodowane, aluminiowe. Na początku serce mocniej zabiło. Tutaj jakieś monetki jeszcze ze starszych wypadów, to ze starszych. To są wszystko drugowojenne łuseczki. Niemieckie. No i w sumie tyle by było. Taka blaszka. I jeszcze była tam gdzieś jedna monetka, jeden penny fiński. I na tyle. Wypad nie był udany i nie tego od niego oczekiwałem, ale jeszcze nie raz się tam wybiorę, a wy to zobaczycie. Pozdrawiam, trzymajcie się.